Zaraz coś przejdzie ci przed oczami, a ty tego nie zobaczysz, choć będziesz patrzył prosto na to. Nie dlatego, że masz słaby wzrok, nie dlatego, że to będzie za szybkie albo za małe. Zobaczysz to fizycznie, obraz wpadnie ci do oczu i dotrze do mózgu, a i tak tego nie zauważysz. To brzmi jak sztuczka. Nie jest. To jedna z najlepiej udowodnionych rzeczy o tym, jak działa twoja uwaga i za chwilę pokażę ci dokładnie, jak cię okłamuje. Zacznijmy od eksperymentu, który stał się słynny na całym świecie. Pod koniec lat 90. dwóch psychologów z Harvardu, Daniel Simons i Christopher Chabris, nagrało krótki film. Widać na nim dwie grupy ludzi. Jedni w białych koszulkach, drudzy w czarnych, które podają sobie piłki do koszykówki. Grupy przenikają się. Zadanie dla oglądającego jest proste. Policz, ile razy ludzie w białych koszulkach podadzą sobie piłkę. Musisz się skupić, bo białe i czarne miesza się ze sobą, więc trzeba uważać tylko na białe i ignorować resztę. Ludzie liczą. Skupiają się. Piłka biała do białej. I w połowie filmu dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewa. Przez sam środek obrazu, między grającymi, wchodzi człowiek w stroju goryla. Nie przemyka z boku. Wchodzi na środek, zatrzymuje się, bije się pięściami w pierś i spokojnie wychodzi drugą stroną. Jest na ekranie przez 9 sekund. Potem pada pytanie, czy widziałeś goryla? Połowa ludzi mówi, jakiego goryla? Połowa oglądających nie zauważyła człowieka w stroju goryla, który wszedł na środek, bił się w pierś przez 9 sekund i wyszedł. Patrzyli prosto na niego. Obraz goryla wpadł im do oczu, dotarł do mózgu, a oni go nie zobaczyli. I nie chodzi o to, że byli nieuważni. Było wręcz odwrotnie. Byli tak skupieni na liczeniu białych podań, że mózg uznał wszystko inne za nieważne i po prostu ci tego nie pokazał. Goryl był czarny, a oni kazali sobie ignorować czarne. Więc mózg zignorował także goryla. To zjawisko ma nazwę. Ślepota nieuwagi. Nie jest to wada wzroku. Oczy działają bez zarzutu. Obraz dociera na miejsce. To uwaga decyduje, co z tego obrazu w ogóle dojdzie do ciebie, a co zostanie wycięte, zanim się o nim dowiesz. I tu większość ludzi robi jedną rzecz. Mówi, dobra, ja bym goryla zauważył. Inni może nie, ale ja tak. Właśnie w tym miejscu robi się naprawdę niepokojąco. Bo kiedy zapyta się ludzi, czy oni zauważyliby goryla, 9 na 10 osób jest pewnych, że tak, że akurat oni by go nie przegapili. A przecież połowa z tych, którzy oglądali, przegapiła. Więc połowa tych pewnych siebie ludzi się myli. Tylko nie mają jak tego zobaczyć. Bo jeśli przegapiłeś goryla, to przegapiłeś też fakt, że coś przegapiłeś. Nie masz w głowie dziury z napisem tu coś było. Masz gładki, kompletny obraz, w którym niczego nie brakowało. I to jest pierwsza połowa problemu. Nie tylko nie widzisz rzeczy, które masz przed oczami, jesteś jeszcze przy tym przekonany, że widzisz wszystko. Zanim pójdziemy dalej, jeszcze jeden eksperyment, bo to działa tak samo na żywo. Na prawdziwym człowieku, którego masz metr od siebie. Ci sami badacze wyszli z tym na ulicę. Jeden z nich, z mapą w ręku, podchodził do przypadkowych przechodniów i pytał o drogę. Człowiek zatrzymywał się, zaczynał tłumaczyć. I wtedy, w połowie rozmowy, między nich wchodziło dwóch ludzi niosących wielkie drzwi. Na sekundę zasłaniali widok. Przez tę 1 sekundę za drzwiami pytający zamieniał się miejscami z zupełnie inną osobą. Kiedy drzwi przechodziły, przed przechodniem stał już ktoś inny. Inny człowiek. W innym ubraniu, z innym głosem, innego wzrostu. I spokojnie kończył tę samą rozmowę o drogę. Połowa ludzi tego nie zauważyła. Rozmawiali dalej, jakby nic się nie stało. Tłumaczyli drogę nowej osobie, przekonani, że to wciąż ten sam człowiek, którego zagadali chwilę temu. To nie był goryl w tłumie na ekranie. To był człowiek, z którym rozmawiałeś twarzą w twarz. Metr od ciebie. Zamienił się w kogoś innego, na twoich oczach, a ty mówisz dalej, nie widząc różnicy. Bo nie patrzyłeś na to, kim on jest. Patrzyłeś na to, jak wytłumaczyć drogę. Reszta, łącznie z jego twarzą, została wycięta. I znowu to samo. Kiedy tym samym badaczom opisano tę scenkę i zapytano grupę studentów, kto by zauważył podmianę, wszyscy podnieśli ręce. Wszyscy co do jednego byli pewni, że oni by to wyłapali. A na ulicy połowa nie wyłapuje. Łatwo teraz pomyśleć, że to działa tylko na przypadkowych ludziach oglądających głupi film. Że ekspert, ktoś wyszkolony, ktoś, kto patrzy zawodowo, by tego nie przegapił. Sprawdzono to. I odpowiedź jest gorsza, niż się spodziewasz. Kilkanaście lat po tamtym filmie inny badacz, Trafton Drew, wziął radiologów. Ludzi, których cała praca polega na wpatrywaniu się w obrazy z tomografu i wyłapywaniu drobnych nieprawidłowości, guzków wielkości ziarenka. Ludzi szkolonych latami dokładnie w tym, żeby widzieć to, co inni przegapiają. Dał im do obejrzenia serię tomografii płuc i kazał szukać guzków nowotworowych. To ich codzienna robota. A w ostatni obraz wkleił coś jeszcze. Zdjęcie goryla, machającego łapą, wielkości prawie 50 razy większej niż guzek, którego szukali. Ogromnego, w rogu skanu, nie do przeoczenia. 83% radiologów nie zauważyło goryla.
Wyszkoleni eksperci, patrzący zawodowo na obraz, którego przeszukiwanie jest ich pracą, w ogóle nie zobaczyli ogromnego goryla, który tam był. A teraz najmocniejszy szczegół z tego badania. Naukowcy śledzili ruch ich oczu. I okazało się, że większość tych, którzy przegapili goryla, patrzyła prosto na niego. Oko spoczęło dokładnie w tym miejscu. Sygnał wszedł, a goryl i tak nie dotarł do świadomości. Bo oni nie szukali goryla, szukali guzków. Mózg dostał polecenie: znajdź małe, okrągłe plamki. I wszystko, co nie było małą, okrągłą plamką, zostało wycięte łącznie z gorylem, na który patrzyli wprost. I tu dochodzimy do sedna. Do odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie widzisz goryla, którego masz przed oczami. Bo twój mózg nie pokazuje ci świata. Twój mózg pokazuje ci to, czego akurat szukasz. W każdej chwili wpada do ciebie o wiele za dużo, żeby to wszystko przetworzyć. Więc mózg nie próbuje. Zamiast pokazać ci wszystko, wybiera. Bierze to, co pasuje do tego, na czym jesteś w danej chwili skupiony, i tylko to przepuszcza do twojej świadomości. Cała reszta, choć wpada do oczu, zostaje odcięta, zanim zdążysz się o niej dowiedzieć. To znaczy, że nie oglądasz sceny i nie wybierasz z niej tego, co ważne. Jest odwrotnie. Najpierw decydujesz, czego szukasz, a potem mózg buduje ci z tego całą scenę, wycinając wszystko inne. Twoja uwaga nie jest reflektorem, który oświetla to, co i tak tam jest. Twoja uwaga jest nożycami, które wycinają świat do kawałka, który akurat cię interesuje. I ty tego kawałka nie widzisz jako kawałka. Widzisz go jako całość, jako pełny, kompletny świat, w którym nic ci nie umknęło. Pomyśl, co to znaczy dla twojego zwykłego dnia. Idziesz ulicą i myślisz o czymś ważnym i nie widzisz znajomego, który cię minął. Szukasz kluczy na biurku i patrzysz prosto na nie i ich nie widzisz, bo w głowie masz obraz innych kluczy. Prowadzisz i rozmawiasz i motocyklista, na którego patrzyłeś, po prostu do ciebie nie dotarł. Mówisz potem, wyskoczył znikąd. Nie wyskoczył, był tam. Patrzyłeś na niego. Tylko go nie szukałeś, więc mózg ci go nie pokazał. Nie chodzi o to, że czasem coś przeoczysz. Chodzi o to, że przez całe życie widzisz tylko odpowiedź na pytanie, które akurat sobie zadałeś. A na wszystko, o co nie zapytałeś, jesteś ślepy. I nawet nie wiesz, jak wiele to jest, bo tego z definicji nie widzisz. Świat jest cały czas pełen goryli. Wchodzą ci przed oczy, biją się w pierś. Patrzysz prosto na nie. A ty liczysz swoje białe podania i jesteś pewny, że widzisz wszystko.